Szczęśliwego Nowego Jorku. Za co ja gadam? Nie Jorku, tylko szczęśliwego Nowego Roku. Oczywiście Wam życzę, moi drodzy, i witam Was serdecznie na naszym noworocznym Power Walku. Moi drodzy, mamy dzisiaj 1 stycznia 2025 roku. W Polsce minęła godzina 6:15, a tutaj, gdzie teraz jestem, czyli w dalekiej Australii, Melbourne, minęła godzina, jak spojrzę na zegarek, tak, 16:15, 10 godzin różnicy czasu. Moi drodzy, to już nasza tradycja, że te noworoczne powerwalki prowadzę z końca Molo. W zeszłym roku było to Molo Sopockie, a dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie z dzielnicy St Kilda. Pięknego molo tutaj, które jest zbudowane na brzegu zatoki Port Phillip i stąd właśnie poprowadzę tego dzisiejszego Power Walka. Noworocznego oczywiście. Moi drodzy, zastanawiałem się dłuższy czas, jak zacząć ten dzisiejszy Power Walk i tutaj z pomocą przyszła mi jedna z współprowadzących nasze Power Walki, Natalia Hatalska, która wysłała mi, ale myślę, że nie tylko mi, ale wszystkim, którzy odbierają jej newsletter, życzenia noworoczne. I to tak naprawdę nie życzenia, które za chwilę Wam przeczytam, ale pewna historia, bardzo inspirująca historia. Posłuchajcie. Na południowej ścianie szczytu Plan de Corones, to jest ponad 2000 metrów nad poziomem morza, w południowym Tyrolu we Włoszech, znajduje się Messner Mountain Museum. To poświęcone wspinaczce wysokogórskiej muzeum stworzone przez wybitnego himalaistę Reinholda Messnera. Po wyjściu z kolejki linowej trudno nie zauważyć tego charakterystycznego budynku zaprojektowanego przez Zahę Hadida. Wielkie betonowe płyty, z których stworzona jest bryła muzeum, wyglądają jak kawałki lodu wbite w górskie zbocze. To zresztą nie tylko wrażenie, aż 80% konstrukcji znajduje się pod ziemią. Odwiedzając muzeum, człowiek doświadcza więc jednocześnie dwóch zupełnie różnych perspektyw. Z jednej strony znajduje się dosłownie wewnątrz góry, a z drugiej przez specjalne tunelowe okna ma spektakularny widok na Dolomity. Taki projekt architektoniczny nie jest przypadkiem. Messner chciał stworzyć miejsce, w którym można lepiej zrozumieć świat i ludzi gór oraz relacje człowieka z naturą. Ale chciał także stworzyć miejsce, w którym można odnaleźć i zrozumieć siebie. W którymś z podziemnych korytarzy muzeum na jednej ze ścian wisi zresztą tekst starohinduskiej legendy. Opowiada ona o tym, jak bogowie spierali się kiedyś o to, gdzie powinni ukryć sekret życia, aby ludzie nigdy go nie odnaleźli. Jeden z bogów zasugerował, aby sekret życia zakopać pod górą. Drugi, by ukryć go na dnie oceanu. Ale inni bogowie nie zgodzili się na to. Byli przekonani, że kiedyś ludzie przesuną góry i odkryją głębiny oceanów, więc sekret życia nie może być tam bezpieczny. Wreszcie któryś z bogów wpadł na pomysł, aby ukryć sekret życia w samych ludziach. To miejsce, powiedział, w którym nigdy nie będą szukać. Wszyscy bogowie się zgodzili. I dlatego, zgodnie z tą legendą, sekret życia leży w nas samych. Natalia, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tak inspirującą, piękną, w pewnym sensie trochę też wzruszającą, ale dającą przede wszystkim do myślenia historię, pod którą się podpisuję. W ogóle się podpisuję pod tym przesłaniem, do którego nawiązuje przepowiednia, tak? Można by tak powiedzieć, i do którego nawiązuje Natalia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ życzę Wam właśnie w tym nowym roku odkrywania siebie, ale także i świata. Niech kieruje nami, bo ja myślę, że także i mną, ciekawość taką, którą na pewno też staramy się zaspokajać tutaj podczas naszych powerwalków. I myślę, że to właśnie nas wyróżnia w
w Powerwalkach, że jesteśmy ciekawi i nastawieni na rozwój. Zauważyliście to pewno już u nas i po nas w zeszłym roku, kiedy prowadziliśmy codziennie Powerwalki, nasz podcast w ruchu. No i teraz będziemy to dalej w tym roku kontynuować. I będziemy chodzić razem, bo po prostu jesteśmy ciekawi, co możemy ciekawego zrobić i co może ten rok w ogóle 2025 nam przynieść. Ja wiem, że bardzo wiele. Ciekaw jestem, co wy myślicie, co ty myślisz tak naprawdę. To jest kluczowe pytanie, które myślę, że na tym etapie, w tym dniu właśnie warto sobie zadać. Ale to, co jest istotne, to dalej, co z tym dalej zrobimy. Bo samo się nie zrobi. I dlatego my tutaj na Powerwalkach nie tylko inspirujemy w tematach głównie związanych ze zdrowiem, bo ono jest w naszym życiu najważniejsze i myślę, że każdemu z nas jest ono potrzebne, a także i naszym najbliższym, ale także to, że dajemy nie tylko inspiracje, ale też i konkretne rozwiązania i takie metody, które można stosować. Takie metody, które my nazywamy budowaniem zdrowych nawyków. I skoro mówię o nawykach, o których już tyle powiedzieliśmy, ale można zawsze coś do tego dodać. Zresztą tak naprawdę w zeszłym roku, dokładnie 1 stycznia 2024 roku, powołałem się na książkę Atomowe nawyki autorstwa Jamesa Cleara, jakby podkreślając, że postanowienia noworoczne zazwyczaj nie dowozimy, ale w momencie, kiedy myślimy o tym, żeby zbudować trwały nawyk, no to wtedy możemy spodziewać się bardzo dobrych efektów. I tak samo też zrobię dzisiaj, dając Wam 3 wskazówki, o których tak sobie pomyślałem, które mi jeszcze, że tak powiem, na myśl przyszły i jeszcze ze mną rezonują i podróżują. Po pierwsze, nie wszystko naraz. Po jednej rzeczy po kolei. Jeżeli chcemy coś zmienić w swoim życiu, wprowadzić jakąś nowość, zbudować jakiś nawyk, to po jednym, a nie wiele naraz. Bardzo często dając sobie ten ambitny cel, żeby mieć jakieś postanowienia, nie jedno, ale wiele noworocznych, no to wypisujemy listę 2, 3, 5, 10 nawet i od razu przechodzimy do działania. No nie można tak. To niestety nie przyniesie efektu po jednej zmianie naraz. Druga rzecz to jest to, co mówi Asia Flis, jedna z gospodyń naszych Powerwalków. Z taką zmianą warto się i trzeba się utożsamić. W momencie, kiedy będziemy wierzyć w to, co robimy, że przyniesie nam to jakąś dobrą zmianę, taką różnicę wprowadzi do naszego życia, taką pozytywną różnicę i będziemy z tym się dobrze czuli i wierzymy w to, że to przyniesie efekt. Za przykład tutaj dam chociażby ten nawyk, który zbudowałem w sierpniu zeszłego roku, a mianowicie niepodjadania pomiędzy posiłkami, co przełożyło się fantastycznie na moje nie tylko samopoczucie, ale także i na wagę, masę ciała, koncentrację, uważność, no wszystko, co mogłem sobie wyobrazić takiego najlepszego, to ja po prostu utożsamiłem się z tym, powiedziałem sobie po prostu, że to jest moje życie. Ja właśnie w ten sposób chcę postępować, ja w ten sposób chcę spożywać posiłki. I to, powiem Wam, naprawdę zrobiło kolosalną różnicę, że ja po prostu utożsamiłem się z tą zmianą, której bardzo chciałem. I sam byłem ciekaw, jak to przełoży się na moje życie. I trzecia rzecz, trzecia wskazówka, którą mogę Wam dzisiaj też od siebie dać, to jest to, żeby zamiast dodawać, coś sobie odjąć, z czegoś na przykład zrezygnować. No, podałem wcześniej przykład odżywiania, czyli diety.
Pociągnijmy dalej ten temat. Zamiast sobie dodawać, że będę, nie wiem, jeszcze to jadł i tamto i jeszcze tutaj owoce i warzywa i może mniej mięsa, to ja uważam, że lepiej sobie powiedzieć, że zrezygnuję z czegoś. Na przykład zrezygnuję z fast foodu, z junk foodu, śmieciowego jedzenia. I to jest w ogóle, myślę, że bardzo fajny kierunek, który gdzieś tam też ostatnio podczytałem, że zamiast sobie dodawać kolejnych zadań, to lepiej sobie z czegoś po prostu coś odjąć. I to okazuje się, że przynosi bardzo fajne efekty. I myślę, że skupienie się na takich zdrowych nawykach i wprowadzaniu ich właśnie po kolei, chociażby właśnie teraz od nowego roku, przełoży się na coś bardzo pozytywnego w naszym życiu. Ja długo się zastanawiałem jeszcze, co mogę dla siebie zrobić oraz dla swoich najbliższych właśnie z myślą o nowym roku. I mam jeden taki fajny pomysł, do którego zainspirował mnie człowiek, którego już na tym świecie nie ma. Twórca marki Apple i Pixar, należący dzisiaj do studia Disneya. Mam na myśli oczywiście Steve'a Jobsa, który powiedział kiedyś, i tutaj zacytuję, żeby zamiast podążać z nurtem życia, lepiej kreować swój świat. I po angielsku on właśnie powiedział: You can live the life in the world created by other people, or you can create your own world, influence it and live your own life you like it to be. I powiem wam, że to jest taka myśl, która nawet już nie tylko w tym roku, ale we wcześniejszych latach mi bardzo towarzyszy. Żeby nie brać tego, co los mi przyniesie i zdarzenia różne i jakby na to reagować i czekać, aż coś nadejdzie. Nie. Właśnie stwierdziłem, że lepiej, kiedy sobie wymyślę, co chcę w życiu robić i starać się po prostu wykreować te, nie wiem, zdarzenia, te momenty, te chwile, te nawet obowiązki, tą pracę, którą robię. I dlatego właśnie jakiś czas temu sobie wymyśliłem, że będę, a mógłbym już w sumie nie uprawiać żadnego sportu, a jednak stwierdziłem, że będę dalej żeglował. Co nie jest takie proste, no bo ten sport, który uprawiam, to dosyć dużo kosztuje. Ale sobie właśnie tak pomyślałem, że to będzie jednak takie... To jest do zrobienia. O, w ten sposób to... Ale zastanawiałem się właśnie w jaki sposób. No i szczęśliwie na swojej drodze spotkałem osoby, które mają podobną pasję jak ja, chcą realizować fajne rzeczy, mają ku temu możliwości. Mam też znajomości na świecie z wcześniejszych lat. Mam na myśli tutaj przede wszystkim fajne relacje z Bruno Pradą chociażby, wcześniej moim rywalem, a teraz partnerem w załodze, Brazylijczykiem. No i w ten sposób sobie raz w miesiącu startuję w regatach. Także teraz tutaj powodem mojego pobytu w Australii jest to, że będę właśnie startował w regatach i to nie byle jakich regatach, a w mistrzostwach świata. I powiem wam szczerze, ja w pewnym sensie sobie to wymyśliłem. Ja tak zacząłem myśleć i marzyć o tym, zastanawiać się i rozmawiać, szukać różnych możliwości takich, że w końcu to nadeszło. Nie od razu mówię, że trzeba sięgać od razu po mistrzostwa świata. Mogą to być mniejsze rzeczy, ale właśnie w ten sposób to zrobiłem. Tak samo jaką pracę dzisiaj mam, jaką sobie wybrałem, czyli dzielenie się swoją wiedzą, chociażby te moje wykłady, power speeche, to też jest coś, co uwielbiam robić i właśnie sobie tak wymyśliłem, żeby to móc dalej to realizować. Wyszkoliłem się w tym. Kamil Kozieł, którego dobrze znacie z Powerwalków, mnie przygotował.
wyszkolił w tym temacie i tak rok do roku widzę, że coraz lepiej się w tym czuję i tak naprawdę to teraz chyba moje główne zajęcie. A z innych powoli rezygnuję. Tak samo nasz projekt Power Walk, którego jesteście częścią, podobnie właśnie. Tak mi bardzo zależy teraz na poszerzaniu wiedzy i rozwoju osobistym w temacie zdrowia, że tak stwierdziłem, że ja nawet jeżeli inni by z tego nie skorzystali, to ja sam widzę z tym tak dużo korzyści. Dlatego z wielką energią i zainteresowaniem i z uwagą chodzę na te power walki, takie jak właśnie jak ten dzisiejszy i czerpię z tego wiedzę. I to są właśnie takie rzeczy, które nie wzięły się z przypadku. I właśnie do tego samego Was zachęcam, żebyście pomyśleli, jak chcielibyście zaprojektować swój świat. Jak chcielibyście, żeby Wasz świat wyglądał. Co byście chcieli w Waszym świecie, żeby się działo. Pomyślcie o tym. To jest właśnie niesamowite, bo ja nie mówię, że to wszystko ma się zaraz tutaj wydarzyć już w tym roku, czy za 2 lata, ale jak mówię, małymi krokami można osiągnąć olbrzymie rezultaty i właśnie tymi małymi krokami my podążamy na każdym power walku, żeby prowadzić te zmiany na lepsze oczywiście, w dobrym kierunku do swojego życia. I tego właśnie Wam serdecznie życzę na ten nowy rok. I wracając już do tego listu, z życzeniami, którego dostałem i dostaliśmy od Natalii Hatalskiej, to wszystko się kryje w nas. Naprawdę, to nie to, że ktoś nam to podaruje. My musimy zajrzeć gdzieś tam w głąb siebie i odnaleźć te wszystkie ukryte tajemnice. I myślę, że tutaj w Powerwalkach wiele tych tajemnic odkryjemy. Nie za Was, tylko wspólnie z Wami. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy noworoczny Powerwalk. Życzę Wam cudownego dnia. Mam nadzieję, że będziemy chodzić codziennie. Ja na pewno. Zapraszam Was już na jutrzejszy Powerwalk, który poprowadzi Asia Flis. Będzie to chodzona medytacja. Asia pomaga nam wzmacniać uważność, więc przed nami bardzo fajny Powerwalk. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie z gorącej Australii. Trzymajcie kciuki za nasze mistrzostwa, za całą załogę. Będę tutaj pływał z Johnem i z Mattim. No i do zobaczenia na kolejnym Powerwalku. Trzymajcie się. Pa, pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Powerwalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Powerwalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.